To nie jest zwykła góra, to Olimp, góra bogów. A tu, według mitu, rządził Zeus. A ci, którzy próbowali się wspiąć, często kończyli w kazani, w przepaści, gdzie kończyła się ludzka pycha. Mówią, że Olimpu nie da się zdobyć z tej strony. Bez asfaltu, bez schronisk, bez pewności, czy to w ogóle ma sens. Ale coś nam szeptało. Jak już iść, to od dzikiej, zapomnianej strony. I wtedy zaczęły się problemy. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. A teraz jedziemy w stronę Kaukazu. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W mniejszym odcinku zapraszamy na Olimp, od zachodniej, dzikiej strony, bez rozbudowanej infrastruktury turystycznej. Dzień dobry kochani. Zaczynamy nasz nowy offroad i pierwszy w Grecji w tym roku na masyw góry Olimp. Tutaj mieszkali bogowie. Ciekawe, czy uda nam się zamieszkać gdzieś tam koło nich. No zobaczymy. A jest to najwyższa góra w Grecji. Ma 2917 i miejmy nadzieję, że uda nam się wjechać na 2300. I bardzo jesteśmy ciekawi. Już jesteśmy na tej drodze szutrowej, która, mam nadzieję, zaprowadzi na jeden z szczytów, bo góra Olimp ma aż 52 szczyty. I przychodzimy w bardzo pokojowym nastawieniu. Miejmy nadzieję, że bogowie greccy nas przyjmą z otwartymi rękami. Chyba, że o mało nie załatwił owcy po drodze, więc prawie, że złożyliśmy ofiarę, ale udało się. Ale nie. Ale owca przeżyła. I 2 żółwie też. Nasz plan na mapie wygląda prosto. Dojechać do górskiej chatki Kristiaki na 2350 metrów nad poziomem morza. Dalej na piechotę do jednego z 52 szczytów Olimpu, Skolio. Nie wiemy, czy uda się dojechać do chatki. Nie wiemy, czy nasz plan ma w ogóle sens. Ale mimo to, a może właśnie dlatego, idziemy dalej na spotkanie z Zeusem. Im wyżej trasa robi się bardziej kamienista. Spotykamy konie na naszej drodze. Zapamiętajcie tego siwego, bo nie jest to nasze ostatnie z nim spotkanie. On jest przewodnikiem tego stada. Decyduje, którędy ma iść całe stado. Dosłownie, jak się potem okazało. Droga asfaltowa kończy się mniej więcej na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, więc mamy taką, teraz mamy bardzo szeroką, płaską drogę szutrową. Płaską jak płaską. Do góry. Dobrze, szeroka, w sensie płaska bez wybojów na razie. No. Do góry będzie właśnie, ile mamy do przejechania? Około 2300. No to czyli mamy około 1300 metrów, 1390. 1300-1400 metrów w pionie mamy do pokonania. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Na początek widzimy w oddali wioski i pola u podnóża góry. Ale wkrótce zamiast wiosek w dole widzimy kolejne pasma gór. Trochę jak droga do nieba. Zeus nie bez powodu wybrał tę górę. Ku naszej radości robi się coraz bardziej wysokogórsko. Wjeżdżamy na pierwsze przełęcze.
Na horyzoncie majaczą białe szczyty Olimpu. Zatrzymujemy się na Przyłęczy, żeby nacieszyć się ich widokiem. Widzimy pierwsze oznaczenie szlaku na naszej drodze. Może to jednak nie był taki zły plan. Pojawiają się pierwsze zaspy śniegu na trasie. Mamy ciągle duży kawałek przyjezdnej drogi obok nich. Pokonujemy je bez problemu. Nastawia nas to optymistycznie co do dalszej drogi. Ale nigdy nie wiadomo, co czeka nas za kolejnym zakrętem. Przyjezdna droga, czy kolejne większe zaspy. Robi się coraz zimniej. Wjeżdżamy w wyższe partie Olimpu, gdzie jest więcej śniegu. Otaczają nas szczyty Olimpu. Mamy banany na twarzy z radości doświadczenia Olimpu z tej dzikiej strony. Docieramy w zacienione partie gór. Coraz więcej bieli wokół nas. Jeszcze tylko około 2,5 km do górskiej chatki. I wtedy chyba dalej nie damy rady. Tomek, co robimy? Dojechaliśmy do miejsca, gdzie musimy chyba zawrócić, bo śnieg się topi z Olimpu i naleciał nam na drogę i nie mamy jak przyjechać. Troszkę za wąskie. Na rower byłoby dobre, ale dla naszej Toyotki to chyba nie. Z drugiej strony alternatywa zawracania tyłem na tej drodze nam się wcale nie uśmiecha. Będziemy debatować, co robić. Jesteśmy gdzieś tak na 2350, 2400. Olimp nad nami góruje. Zeus się na nas patrzy i pewnie ma niezły ubaw. Śnieg nam totalnie odciął dalszy kawałek drogi, żeby dojechać do Mountain Hut. No i tak. Olimp. Zeus siedzi na Olimpie i ma z nas ubaw po pachy. Też droga
śniegiem zwężona. Tam to już zupełnie. I co my teraz zrobimy? Zabrakło tej owcy w złożonej w ofiarze bogom greckim. Decyzja podjęta. Zawracamy. I teraz do tyłu. Tomek, stój, stój, stój! Jeszcze, stop! No może trochę jeszcze, ale nie dużo. Możesz, 30 cm jeszcze możesz. Jeszcze możesz. Możesz do tyłu. Patrzę, jeszcze możesz. Jeszcze. Wystarczy. Jeszcze do przodu. Jeszcze możesz. 20 cm. Trzeba zaufać swojej żonie. To jest podstawa, tak? Jak się ufa żonie, to się taki zakręt tak. Prawda, mężu? Prawda. Dzięki za pomoc. Udało się. Proste czy trudno? Grunt to spokój. Grunt zachować spokój, pomalutku, precyzyjnie i na 5 razy się uda. Szukamy miejsca na nocleg, ale nie odpuszczamy naszego planu, żeby zdobyć szczyt Olimpu. W drodze powrotnej spotykamy znajome już stado koni. Poznajecie tego siwego? To ten sam, którego spotkaliśmy na podjeździe. Czy może to, że je znowu spotkaliśmy, to dobry znak i mimo wszystko może Zeus pozwoli nam zobaczyć swoją siedzibę. Jest zimno. To mini zmarł, teraz grzeje sobie łapki. Trzeba zagrać. No jest ładnie. Piękny zachód słońca. Jesteśmy na 2200 i poważnie się zastanawiamy, czy tu nocować. Mężu, co myślisz? Tak się chcemy przylepić do drogi, która jest w tym kawałku trochę szersza. Tu jakieś ala pastwisko, ale to jest poniżej drogi. Powinno być ok. Te konie galopujące mogą tu rano przybiec i nas obudzić. To będzie romantycznie. No dobrze, będzie romantycznie. Ale mamy nadzieję, że jesteśmy tu bezpiecznie. Do usłyszenia jutro. A konie pojawiły się, jak tylko pokazał się księżyc. Stado grzecznie podążało za swoim siwym szefem.
Chyba był lekko zdziwiony, co my tu wyprawiamy na Olimpie z tej dzikiej i zapomnianej strony. Poranek wita nas relatywnie dobrą pogodą. Decydujemy się wyruszyć na piechotę w stronę szczytów Olimpu. Najpierw do górskiej chatki, gdzie nie doraliśmy samochodem, a potem na przełęcz. Może na szczyt? W drodze na szczyt. Nasz samochodzik jest za tą Nie widać go. przełęczką. Tak, za tą przełęczką. Pomyliło mi się przełęcz. Tak. Była lampa rano, a teraz zrobiło się burzowo. Ale idziemy. Nie mamy kurtek? Idziemy w kierunku burzy. Idziemy w kierunku Zeusa. Okej. Zeus. Ale to był piorunami, nie? Ja To, myślę, że on to nie ten od piorun. ale nie może spożyć. Się nie wydajemy. Doszliśmy dzisiaj, tu gdzie nas wczoraj śnieg zatrzymał. No. Już tutaj nie jechaliśmy. Dzisiaj widoczność gorsza niż wczoraj. Olimp w murach. No zobaczymy, dokąd podejdziemy. Raczej nie na szczyt, bo tam nic nie będzie widać i tak. Szkoda. Na nóżkach pod górkę. To by nie było takiego fajnego hajku. Coś za coś. Kiepsko to wygląda. Góra znikła. Gdzie krowy tam? Na naszej drodze spotykamy dwie samotne krowy, które też zatrzymał śnieg. Może te krowy to przybrani greccy bogowie strzegący Olimpu. Nieźle mnie nastraszyły. Widzimy górskie kozice w oddali na stoku. Jest ciepłolubny i chodzi na Olimp w krótkich spodniach. Tylko Tomasz. Doszliśmy do domku górskiego. Jesteśmy tutaj. To jest nasza trasa. Tutaj, to. Gdzieś tu dojechaliśmy. A od tej pory już dreptamy i doszliśmy do Kristaki Refugee. No i postaramy się zbliżyć do Skolio. 2905 szczytu. Bo Olimp ma 52 szczyty, także jest dużo, ale pogoda nam nie sprzyja. No właśnie Olimp zasłoniły chmurki. Zobaczymy. Chatka jest super. No chodź, super. Ojej, można spać. 7 jest sprycz. Nawet jest radiostacja, jakby coś się działo. No bosko. Jest kominek, zobacz. O, super, można sobie nagrać. Wody niestety tutaj nie znaleźliśmy. Myślałem, że to jest woda. Tak często tutaj wyglądają właśnie takie małe budowle z kranikiem. Ale widzieliście, jak jest w środku, super, nie? 7 osób może spać. Ogrzać się można, bo można napalić w kominku. I być gotowym na wyprawę na Olimp. No chmury. Także raczej nie będziemy zdobywać szczytu, bo i tak nic tam nie będzie widać ze szczytu. Teraz przed nami kawałek pokryty śniegiem. I mąż będzie robił ślady. Tak.
A Olimp jest tam. Zobaczymy, czy przywieje chmurki, jak tam wejdziemy. Śnieg coraz głębszy. Widoczność coraz mniejsza. Jest zimniej niż się spodziewaliśmy. A jedzenie nie wzięliśmy wystarczająco. Czekoladę, orzeszki i 2 jabłka. Wraca wątpliwość, czy w ogóle powinniśmy iść z tej strony. A potem przyszły chmury i zakryły wszystko. I znowu nic nie widać. Jest Pyśka. Jest Dominika. Szczyt, gdzie chcemy dojść. Skończył się śnieg. Teraz już będziemy iść po kamieniach tam na szczyt. Uff. Jeszcze tylko muszę poczekać na Dominisie. W końcu się przekonał. A tu na przełęczy zadzwonił do nas nasz syn. Krótka rozmowa, śmiech. Kochani, zobaczcie, my jesteśmy w górach, a tutaj młode pokolenie korporatów robi cold calling, a my tutaj na Olimp. I zaraz potem chmury się rozchodzą, wychodzi słońce. Decyzja, idziemy dalej. Pojawiają się znowu kozice. Tym razem znacznie bliżej, jakby wskazywały nam szlak. Ostatnie kroki. Tam jest szczyt, który chcemy zdobyć. Ciekawi Was, jaki będzie widok na drugą stronę. Za chwilę Wam pokażę. I sam zobaczę. Ostatnie metry przed pięknym widokiem na drugą stronę. O, jak cudnie. O Boże, jak pięknie. No ja się nie dziwię, że bogowie wiele z tych tutaj sobie siedzieli. Pięknie. Byliśmy z Kolia, tak? 2905? Jesteśmy 2904. Wow. Wow. Nie złapaliśmy pioruna, nie spotkaliśmy Zeusa. Ale złapaliśmy śnieg po kolana i ten moment, kiedy chmury się rozeszły nad przepaściami Kazani. Przynajmniej wygląda na to, że mam u niego chody. Zobaczcie, jak jest na górze. Jest obłędnie. Super. Na chwilę, na parę minut. Widzimy to. Cały Olimp. O, przewiało chmurki. Ale widok. Jakby Zeus sam na chwilę uchylił niebo i patrzył na nas.
I może myślał, co zrobić z tymi śmiertelnikami. A może po prostu lubi, jak ktoś idzie pod prąd. A wy? Kiedy ostatni raz poszliście drogą, której nikt nie był pewien? Podzielcie się z nami w komentarzach. Chętnie usłyszymy wasze historie. Nie jest to wino Zeusa, ale woda. Już się na nowo. Bąbelki są. Bąbelki są. Bąbelki greckie są.